Szanowni Państwo, drugi etap konkursu imienia Ady Sari, a z nami sopranistka z Ukrainy Daria Korolowa. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest oczywiście drugi etap, więc Pani już wie, że jest Pani na odpowiednim poziomie. I jaka jest różnica, bo przed chwilą Pani śpiewała w drugim etapie, jaka jest różnica między pierwszym a drugim? Już Pani wie, że została Pani doceniona i czy przez to się trudniej śpiewa, czy łatwiej w drugim etapie? Zdecydowanie łatwiej, bo jestem spokojna już na 100%, jeżeli patrzeć na pierwszy etap. Tak naprawdę byłam bardzo się zestresowana, dlatego nie udało nam się nawet pogadać po etapie, bo tak, byłam pamiętam, że była Pani pełna emocji. nakręcona, pełna emocji. Wymyśliłam sobie coś, co nie miało sensu w ogóle, ale teraz jestem już spokojna, pewna siebie i bawiłam się po prostu na scenie. Czy jak Pani stoi na scenie, to myśli Pani o jurorach? Szuka Pani gdzieś kontaktu z nimi, czy stara się nie myśleć o tym, że to jest konkurs? Jak mi powiedziała moja przyjaciółka, kiedy wychodzisz na scenę, wyobrażaj sobie, że na widowni siedzą tylko twoje kolegi, przyjaciele i wszyscy cię wspierają, więc dlatego poniosło mi troszeczkę w muzykę i w ten obraz muzyczny, więc raczej nie zwracam uwagi na jurorów, ale bo po prostu jestem od pierwszej chwili na scenie, jestem w muzyce. Jest Pani w muzyce. Co Pani śpiewała w drugim etapie? Śpiewałam, pierwszy utwór to aria Walerii z opery Majo Toma Cipulo, Łza, pieśń Moniuszki Stanisława oraz arię Elwirę z opery Puritani Vincenzo Bellini. Zacznijmy od tego, co jest, bo dwie rzeczy są obowiązkowe w tym etapie. Zacznijmy od utworu współczesnego. I czy to jest trudne? Nie wszyscy lubią śpiewać utwory współczesne. Jak się Pani czuje w takim repertuarze? Tak, to prawda. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa, że trafiłam na takiego kompozytora jak Tom Cipullo, bo ja nie wiem, jakby nie było tego konkursu, kiedy zdążyłabym znaleźć takiego mistrza. Trudno nie śpiewać, trudno znaleźć nuty tak naprawdę, bo utwory naprawdę bardzo współczesne. Mój na przykład jest 2018 rok, więc musiałam napisać do takiej dziewczynki z YouTube'a po prostu, która zrobiła nagranie i wrzuciła na YouTube'a i napisałam do niej osobiście, że proszę bardzo przesłać minuty, bo bardzo mi się spodobał utwór. No i ona okazała się bardzo miła i właśnie zaśpiewałam ten utwór tutaj na konkursie. Wspaniale. A co jest, jeśli się śpiewa współczesny repertuar, to co jest najtrudniejsze? Dla Pani. Może powiem na początku, co jest łatwiej. Mi się wydaje, jest łatwiej interpretować utwór, jak ty go czujesz, bo tak naprawdę nie ma dużo nagrań tych dzieł, dlatego w jakichś tam wypadkach jesteś pierwsza, która dotyczy do tego utworu, dzieła, opery i masz całe pole bez ograniczeń, tak by mówiąc, na swoją własną interpretację. Ale trudność na pierwszych etapach może być związana po prostu z dziełami atonalnymi, bo dużo rzeczy współczesnych jest napisane właśnie w stylu impresjonistycznym, minimalistycznym, dlatego, ale to bardzo szybko się można nauczyć się, dlatego, no nie wiem,
jakie jeszcze trudności. No ale w każdym razie dobrze, że jest ta możliwość, żeby stworzyć też własną interpretację właśnie przez to, że nie ma też tylu istniejących już. No i na koniec chciałem zapytać o śpiewanie po polsku. Jak się śpiewa po polsku? Pani zna polski, więc oczywiście ma pani pewnie łatwiej niż te osoby na konkursie, które polskiego nie znają i nie wiedzą trochę, albo nie wiedzą dokładnie, o czym śpiewają, ale nawet dla Polaków polski nie zawsze jest łatwy w śpiewaniu. Jak pani ten język odbiera? Przecudownie. Bardzo przyjemnie mnie śpiewać po polsku. Dużo słyszałam takich słów, że tak naprawdę język polski nie jest do śpiewania. Nie zgadzam się w ogóle, bo czuję się świetnie, komfortowo, maksymalnie. No i śpiewałam najpiękniejszą moim zdaniem pieśń Moniuszki. Czyli łzę. Łzę. Moim zdaniem jest rzadko wykonywana, dlatego nie był to problem dla mnie. No i oby tak było przez dalsze etapy. Oby Dziękuję nie było bardzo. problemów. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.